Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku na kanale Kryptoogłoszeń. Dzisiaj prezentujemy Wam kolejny odcinek, który zaliczamy do serii Crypto Rentgen. Serii, w której prześwietlamy dla Was projekty oparte na technologii blockchain. Dzisiaj przedstawimy Wam projekt Satoshi Island. Co ciekawe, na sam projekt trafiliśmy przypadkiem, przygotowując newsy do jednego z odcinków naszej głównej serii. Projekt nas zainteresował i postanowiliśmy poświęcić mu cały odcinek. Na wstępie tradycyjnie chciałbym tylko przypomnieć, nie znajdziecie tutaj porad inwestycyjnych, bo takie należy udać się do specjalisty, my tylko wyrażamy nasze subiektywne zdanie. Nie przedłużając, zaczynajmy. Nie da się ukryć, że w obecnej sytuacji na rynku jest ciężko zarobić. Podczas hossy można odnieść takie wrażenie, że jakiego tokena by się nie miało, w swoim portfolio finalnie wszystko w mniejszym lub większym stopniu da zarobić. Bezsie trzeba się jednak zdecydowanie bardziej napracować. Inwestorzy muszą szukać nowych trendów i próbować. Mieliśmy trend Metaverse, pojawił się też trend Play to Earn, w którym ludzie grali w gry, aby zarabiać. Zawitał również trend Move to Earn, gdzie twórcy gier nagradzali użytkowników za ich aktywność fizyczną. Pomyśleliśmy, że może następnym trendem będzie trend, w którym dominować będą NFT, czyli NFT zabezpieczone realną wartością. Skoro kryptopanki, małpy i inne kolekcje są wyceniane na astronomiczne kwoty, dlaczego to samo nie miałoby się udać tokenom NFT, których posiadanie dawałoby prawo do własności? Wydaje się nam, że w Bessie trzeba szukać jakiegoś dodatkowego zabezpieczenia, a tym właśnie zabezpieczeniem jest wspomniane wcześniej prawo do własności, które idzie za posiadaniem takiego NFT-teka. Satoshi Island jest właśnie takim projektem, który chce łączyć technologię NFT oraz zabezpieczenie w postaci realnej wartości. Kupujący NFT będzie właścicielem części wyspy. Posiadanie NFT-ka będzie równoznaczne z posiadaniem, powiedzmy, czegoś na wzór aktu notarialnego. Kilka informacji o Satoshi Island. Jest to prywatna wyspa o powierzchni około 3000 m2. Wyspa jest umiejscowiona pomiędzy Australią a Fidżi. Wyspa znajduje się w Vanuatu, kraju na południowym Pacyfiku. Właścicielem wyspy jest Satoshi Island Holding Limited. Wspomniana firma pragnie, aby Satoshi Island stało się domem dla profesjonalistów i entuzjastów kryptowalut, a może z czasem światową stolicą kryptowalut. Projekt ten był przygotowywany latami, lecz finalnie pomysłodawcom udało się uzyskać zgodę od premiera i ministra finansów Vanuatu, jak i wszystkie wymagane pozwolenia. Wyspa jest już oficjalnie gotowa do przekształcenia się w rzeczywistą gospodarkę kryptograficzną i demokrację opartą na blockchain. Za projekt wyspy i rozwoju jest odpowiedzialna firma James Lau Cybertecture, która posiada wysoką renomę na całym świecie. Przedstawiamy Wam niektóre z ich realizacji. Naszym zdaniem wszystkie wyróżnione budowle na stronie James Lau Cybertecture robią wrażenie. Ocencie sami. Zaprojektowany przez Jamesa Laua moduł Satoshi Island to trwały, inteligentny budynek. Oczywiście moduły można łączyć i umieszczać w setkach pozycji. Pozwoli to na tworzenie wyjątkowych domów, mieszkań i biur. Moduły są wysyłane na wyspę w formie, która umożliwia szybki montaż. Naszym zdaniem robi to wrażenie. A wydaje się znać, co sądzicie o takich modułach, czy one się sprawdzą w razie pogody bądź niepogody. Wyspa ma być miejscem, gdzie można zgromadzić tysiące entuzjastów kryptowalut z całego świata. Z całą pewnością osoby, które zdecydują się zamieszkać na tej wyspie, doświadczą fajnych przeżyć. Połączenie życia na malowniczej wyspie razem z funkcjonowaniem społeczności kryptograficznej może być przyjemnym połączeniem. Jesteśmy przekonani też tym, że wyspa stanie się miejscem, w którym będzie się odbywało bardzo wiele najróżniejszych konferencji dotyczących świata technologii blockchain. Osoby uczęszczające na konferencję nie będą musiały latać po świecie, tylko można powiedzieć, że cały świat przyleci właśnie do nich, na wyspę, na której będą mieszkali. Pomysłodawcy Satoshi Island również bardzo chcieliby, aby projekty kryptowalutowe założyły swoje bazy na wyspie. Zamysł jest taki, że projekty będące blisko siebie uzyskają łatwiejszą możliwość nawiązania kontaktów, podejmowania współprac, co finalnie będzie korzyścią dla całej branży. Zdecydowanie dużym plusem
wyspy jest to, że rząd Vanuatu wspiera innowacje i ma bardzo przyjazne przepisy dotyczące kryptowalut, co zapewne dla twórców projektu było ważnym wyznacznikiem. Przecież stworzenie takiej wyspy w miejscu, w którym prawo nie jest sprzyjające kryptowalutom, byłoby kompletnie bez sensu. A tak jest szansa stworzenia takiego kryptowalutowego odpowiednika Monaco, chociaż zostając w tematyce Monaco, ciężko będzie, aby na wyspie Satoshi Island odbywały się co roku wyścigi uliczne Formuły 1, ale kto wie, jak to mówią, nie ma rzeczy niemożliwych. Pomysłodawcy projektu wybrali właśnie Vanuatu ze względu na fakt, że rządzący naprawdę chcieli, aby takie miasto u nich w kraju powstało. Wyspa niestety nie będzie stanowiła osobnego państwa, lecz będzie posiadać pewien poziom autonomii. Na powstaniu Satoshi Island na pewno skorzysta cały kraj Vanuatu. Przy okazji powstania wyspy nastąpi również adaptacja technologii blockchain w całym kraju. W formie ciekawostki możemy dodać, że Vanuatu nie ma podatków od zysków, dywidend ani dochodów uzyskanych przez firmy lub osoby fizyczne. Nie ma również podatku od zysków kapitałowych. Pomysłodawcy projektu twierdzą, że 100% całkowitego zapotrzebowania na energię będzie zapewnione przez metody odnawialne. Twórcy również nie zapominają o drzewach, aby rekompensować ślad węglowy. Mają zostać zasadzone dodatkowe drzewa w innych miejscach. Budynki modułowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby mieć niewielki wpływ na środowisko naturalne. W tym przypadku jest to możliwe zapewne przez łatwość w instalacji budowli. Budynki będą wyposażone w panele słoneczne i systemy gospodarowania odpadami. Na stałym lądzie Vanuatu blisko samej wyspy są wydzielone pola uprawne, z których żywność będzie trafiała do mieszkańców wyspy. Satoshi Island wyposaży swoje NFT w dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, które pomogą utrzymać NFT-ki we właściwych rękach w przypadku nieprzewidzianych wydarzeń. Pierwsza z zaawansowanych funkcji bezpieczeństwa to funkcja beneficjenta. Ta funkcja będzie działała podobnie jak ostatnia wola i testament. Posiadacze NFT będą zobowiązani do okresowego potwierdzenia dostępu do portfela poprzez wywołanie odpowiedniej funkcji w smart kontrakcie. Jeśli nie mogą tego zrobić, ich beneficjent będzie mógł ubiegać się o należne mu NFT. W przypadku, gdy nie zostanie wyznaczony żaden beneficjent, NFT będą podlegać zdecentralizowanemu okresowi wykupu wynoszącemu 12 miesięcy. W tym okresie poprzedni właściciele mogą odzyskać swoje NFT, jeśli popełniono błąd. Po wygaśnięciu NFT będzie podlegać DAO, kontrolowanemu przez społeczność wyspy Satoshi. Kolejną zaawansowaną i niezwykle ciekawą funkcją bezpieczeństwa NFT jest funkcja powiernika. Ta funkcja umożliwia posiadaczowi wyznaczenie do 3 adresów, które zostaną określone mianem współsygnatariusza. To rozwiązanie będzie ochroniło użytkowników przed nieautoryzowanymi transakcjami. W przypadku zastosowania tego środka bezpieczeństwa, nawet jeśli wszystkie inne tokeny NFT zostaną skradzione, NFT Satoshi Island będą bezpieczne. Bardzo ciekawym wyjątkiem jest fakt, że Satoshi Island nosi pewnego rodzaju ewolucję do świata NFT. W tym przypadku mowa o sposobie na przekształcenie własności cyfrowej na własność fizyczną. Każdy chętny będzie posiadać kawałek wyspy, nabywając NFT Satoshi Island. Przewagą do rozwiązania jest łatwy zakup i sprzedaż bez komplikacji związanych z zakupem nieruchomości w tradycyjnej formie. Każdy blok ziemi jest podzielony na 10 NFT, które można przekształcić na tokeny NFPT, które uprawniają posiadaczy do takich samych praw jak fizyczny akt własności danego gruntu. Aby Wam rozwinąć, NFPT to znaczy Non-Fungible Property Tokens. Obejmuje to prawo do budowy domów lub mieszkań, w których można mieszkać lub wynajmować. Posiadacze NFT, które składają się na wiele bloków, mogą również łączyć swoje NFT w celu stworzenia większych NFT, które następnie mogą zostać opracowane w celu dostosowania do większych mieszkań. Istnieje również możliwość przekształcenia NFPT na fizyczną dokumentację w oficjalnym rejestrze gruntów Vanuatu. Przejdźmy do przedstawienia osób, które stanowią zespół Satoshi Island. James Lau to główny architekt, który wraz ze swoim zespołem projektantów zarządza projektem i zajmuje się planowaniem wyspy. Denis Trojak należy do zespołu logistyki, jest szefem operacji logistycznych, odpowiedzialny jest za przygotowanie materiałów potrzebnych do dalszego rozwoju wyspy. Taras Filatow należy do zespołu do spraw rozwoju technicznego. Taras i jego zespół zajmują się rozwojem technologicznym. Zadaniem Tarasa i jego zespołu jest nawiązanie połączeń między fizycznymi rzeczami a technologią cyfrową. Benjamin Nero należy do zespołu do spraw komunikacji. Ben jako szef komunikacji nadzoruje zespoły zajmujące się marketingiem i mediami społecznościowymi. Daniel Agius odnalazł swoje miejsce w zespole do spraw inwestycji i migracji. Daniel ma 18-letnie doświadczenie w pracy w Vanuatu. Daniel i jego zespół zajmują się inwestycjami i wymaganiami migracyjnymi wszystkich wyspiarzy Satoshi.
Następnie przeanalizujemy kroki budowy projektu Wyspy Satoshi. Pierwszym krokiem jest wypuszczenie kolekcji Land Deed NFT. Sama kolekcja jest szansą na zakup ziemi na Wyspie Satoshi. Pieniądze ze sprzedaży zespół przeznaczy na przygotowanie działek pod zabudowę oraz wybudowanie wymaganej infrastruktury. Następnie omówimy etapy zaplanowane na trzeci kwartał tego roku. Pierwszą pozycją jest uruchomienie obywatelstwa NFT. Obywatelstwo NFT zapewni posiadaczom prawa i korzyści. Obywatelstwo NFT umożliwi życie na wyspie oraz da prawo do głosowania. Również na trzeci kwartał tego roku zaplanowane jest stworzenie marketplace'u Satoshi Island, na którym będzie można kupować i sprzedawać NFT dedykowane właśnie temu projektowi. Dodatkowo Satoshi Island zleci budowę pierwszej partii budynków modułowych, aby już w trzecim kwartale stworzyć możliwość zakwaterowania się na krótki pobyt. Właściciele Land NFT będą mogli zacząć kupować moduły i projektować swoje domy. Cena modułów rozpocznie się od $60,000. Okres oczekiwania na realizację zamówienia będzie wynosił 4 do 6 miesięcy. Pojawienie się pierwszych modułów jest planowane na przełom czwartego kwartału 2022 roku i pierwszego kwartału 2023 roku. Właściciele będą mogli zamieszkać na wyspie, tudzież wynajmować swoje mieszkanie w pierwszej połowie roku 2023. Satoshi Island na swoim Twitterze zgromadziło prawie 80,000 obserwujących. Oczywiście na naszym kanale nie mogło zabraknąć przeglądu postów na Twitterze, więc zacznijmy od tego segmentu. Satoshi Island nawiązuje współpracę z Tencent. Tencent będzie pomagał Satoshi Island w znajdowaniu prywatnych nabywców. Tencent przeprowadzi pre-sale za pośrednictwem swojego launchpadu. Tencent również będzie wspierał projekt Satoshi Island w kampanii marketingowej, a także zobowiązał się do budowy swojej wioski na wyspie. Jak możemy zobaczyć, sam Tencent na swojej stronie przedstawił Satoshi Island jako 5. gem. Tencent w rankingu launchpadów na CoinGecko według kapitalizacji rynkowej zajmuje pierwsze miejsce z kapitalizacją na poziomie powyżej $700 milionów. Drugi DAO Maker posiada kapitalizację w okolicach $150 milionów. Na samym początku pojawi się runda sprzedażowa dla subskrybentów TJLP, lecz rund sprzedażowych jest zaplanowanych kilka. W tym będzie też runda sprzedażowa otwarta dla wszystkich. I pierwszy raz w historii Tencent będzie to runda otwarta dla wszystkich z płatnością w tokenach Tencent. Do następnego wpisu załączony jest list od premiera Vanuatu, w którym premier popiera projekt Satoshi Island. Premier widzi potencjał tego projektu i liczy, że to innowacyjne rozwiązanie wpłynie pozytywnie na sektor turystyczny tego kraju, jak i na całą gospodarkę. Premier podkreśla, że został zapewniony, iż projekt zawsze będzie przestrzegał prawa obowiązującego w Vanuatu. Więc pozostało mu tylko przywitać osoby pracujące nad tym projektem i całą społeczność zebraną wokół wyspy Satoshi. Na sam koniec premier podkreśla, że z niecierpliwością czeka na dalszy rozwój wyspy. Z tego miejsca możemy Was również zaprosić na inne kanały social właśnie projektu Satoshi Island. Między innymi jest to Instagram. Wszelkie linki oczywiście zostawimy Wam w opisie filmu. Następnie, jeżeli jesteście zainteresowani, Satoshi Island posiada 2 kanały na Telegramie. Jeden to jest Satoshi Island News, aktualnie około 1720 subskrybentów. Drugi kanał jest to Satoshi Island Community Chat. Tutaj możecie spokojnie rozmawiać, zadawać pytania, uzyskiwać odpowiedzi. Bardzo fajne miejsce, jeżeli chcecie zrobić swój własny research, do którego serdecznie zachęcamy. Pamiętajcie, to nie jest porada inwestycyjna. My tylko przedstawiamy nasze subiektywne zdanie, przedstawiamy projekt, wyrażamy naszą opinię, natomiast to do Was należy decyzja, czy chcecie zainwestować, ile chcecie zainwestować. Nie inwestujcie też więcej, niż możecie ewentualnie stracić. Musicie dokonać własnego researchu. Podsumowując dzisiejszy odcinek, NFT może zostać naprawdę ciekawym trendem, który w czasie besty ma szansę okazać się strzałem w dziesiątkę. Satoshi Island wyróżnia się na tle projektów na pewno rozmachem całego przedsięwzięcia. Dodatkowo też projekt wniesie realną wartość w postaci stworzenia miasta. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak będzie się rozwijał ten projekt i z całą pewnością będziemy obserwować dalsze losy Satoshi Island. A twórcom życzymy powodzenia i dalszych sukcesów. Zachęcamy Was do własnego researchu i oceny tego projektu. Dajcie nam znać w komentarzach, co sądzicie o Satoshi Island i jaki następny projekt chcielibyście zobaczyć na naszym kanale. Oczywiście, jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę. Dziękujemy Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!